Cześć, witajcie. Dzisiaj naprawiamy Citeka. Nowość na kanale, po raz pierwszy widzę takiego, to jest Citek Start Stop. No to odpowiednik taki, powiedzmy, Citeka 5. Ja już go rozpołowiłem. Tutaj wam pokażę numery. Model 1070. Co tutaj mamy? Output 14,55 i 3,8 ampera. Bezpiecznik T2 ampery. No i P65, już nie będzie IP65. Z drugiej strony wam pokażę, co jest. To już na nim napisane ostrzeżenie. Ja przed otwarciem takiego Citeka zawsze sobie robię markerem znacznik. Tutaj widzicie, że obudowa jak była. Aczkolwiek powiem wam, że z doświadczenia przy Citekach ten kod seryjny, numer seryjny jest przy kablu zasilającym, czyli przy wtyczce 230. Ktoś mnie kiedyś pytał, jak go otworzyć. Po prostu delikatnie opukujemy młoteczkiem, żeby tam się nie wbić z jakimś wkrętakiem. Najlepiej czymś dosyć szerokim. Ja używam takiego szerokiego noża. Kiedyś nagrywałem z Karolem, nie wiem, czy to wrzuciłem ten filmik, czy nie, jak otworzyć Citeka. Także zobaczę, czy to było wrzucone, czy nie. Jeśli nie było, no to wrzucę to później. No ale dobra. Citek już jest otwarty. Trzeba go potem delikatnie jakby do góry wyjąć. Tu są takie dwa otwory przelotowe w PCB. Widzicie? Tutaj i tutaj. I on siedzi tam na dole na takich słupkach. Tu jest słupek i pod skos po drugiej stronie też jest taki słupek. I to odwracamy, znaczy wyciągamy do góry, odwracamy go i wtedy mamy tutaj naszą część już z elektroniką. Także ja odpalam teraz mikroskop i przechodzimy sobie do pomiarów multimetrem. Włączamy multimetr, tryb diody. I w trybie diody teraz musimy wszystko od początku do końca. Czyli co? Od początku podłączamy wtyczkę do prądu, czyli nasze przewody zasilające. Tu jak przychodzi nam brązowy przewód zasilający L1, czyli faza, N to jest neutralny. Mamy F1, czyli fuse pierwszy, bezpiecznik pierwszy, 2 ampery T, czyli zwłoczny, time lag z angielskiego i mamy T2A 250 V. Czyli mamy tutaj nasz bezpiecznik. Zmierzymy sobie, czy nasz bezpiecznik jest sprawny. Nasz bezpiecznik nie jest sprawny, jeśli dotknę nóżki, znaczy razem ze sobą, no to mamy tam, wiecie, 00 coś tam, 003, nie? Czyli mamy spalony bezpiecznik. Co jest za bezpiecznikiem? Za bezpiecznikiem nasza ścieżka idzie. Tutaj mamy kondensator filtrujący, mamy podwójny dławik sprzężony i to są tory tego dławika zapewne, także mierzymy sobie nasz dławiczek. Obydwa tory są sprawne. No i teraz to nam przychodzi na 4 diody. Te 4 diody to jest mostek prostowniczy, ponieważ mostek prostowniczy, mostek Gretza, można albo zbudować 4 pojedynczych diod, albo można zastosować taki scalony mostek prostowniczy. Także tutaj mamy bardzo ułatwiony pomiar. I teraz tak, tu gdzie jest kreska na obudowie, no to jest katoda diody, czyli anoda początek, katoda końcówka, czyli w tą stronę sobie zmierzymy tą diodę, co się na niej dzieje. No i mamy zwarcie. Na tej diodzie wykazuje nam pomiar zwarcie. Tu mamy też drugą diodę na drugim torze, też sobie ją zmierzymy, też jest zwarcie. A teraz te diody sobie dwie zmierzymy. Zwarcie. Zwarcie. Czyli albo są wszystkie 4 diody zwarte, albo pomiędzy nimi coś jest zwarte na naszym układzie zasilania. Więc albo teraz po prostu odlutowujemy diody wszystkie na przykład pod skos i mierzymy je poza układem, no ale po prostu widzimy, że coś tutaj jest zwarte, nie? Teraz tak, fajnie byłoby sobie namierzyć masę, bo tak, to jest AC, czyli tu nas przychodzi AC i za diodami mamy masę i plusa, tylko w której kolejności? Bardzo łatwo namierzyć akurat w tym przypadku masę, ponieważ tak, tutaj mamy ten nasz duży kondensator filtrujący, to jest kondensator na 400 V, widzicie, 47 mikrofaradów i ta jego nóżka oznaczona tym paskiem to jest masa. Czyli tamta dalsza nóżka, czy jak odwrócę, to jest nóżka masy, czyli to jest nasza masa. Czyli to jest nasza masa, ja to sobie może narysuję jakimś markerem. To jest masa, czyli tu mamy plusa.
Czyli po prostu, aby zmierzyć ogólnie, jeśli mostek na przykład byłby sprawny, jeśli chcemy zobaczyć, czy pomiędzy plusem a minusem mamy jakiekolwiek zwarcie, to dajemy czerwoną sondę na masę. Czerwona sonda multimetru idzie na masę i czarna idzie na plusa, czyli jakby wstecz chcemy zmierzyć nasz układ. No i mamy zwarcie tam 0,05, czyli wiemy, że coś jest zwalnięte. Ja tutaj już wcześniej byłem, bo widzę, że przesunąłem rezystor R470, to jest rezystor pomiarowy. Widzicie, on idzie do masy i on jest w szeregu połączony z naszym tranzystorem kluczującym, czyli jak nasz tranzystor kluczuje, to prąd płynący przez ten rezystor pół ohma, tam 0,47 ohma, do masy, na nim jest mierzony spadek napięcia. Widzicie, tu jest taka ścieżka, przelotka do jakiegoś układu, który mierzy spadek napięcia. Na przykład jak mamy tu 1 V, to wiemy, że płynie tam 5 amperów, tam 0,47 ampera, nie? Jakbyśmy mieli spadek 1 V, no to wiemy, że to na przykład płynie 10 amperów za duży prąd. I to jak sobie ustawimy cały ten układ, to jest nasz bocznik. Na boczniku, czyli rezystor po prostu bocznikowy, na nim mierzymy, co się dzieje z prądem w układzie, nie? Tutaj ten rezystor powinien mieć 0,47 i on pewnie był przylutowany tutaj i pokazywało, że jest sprawny, ale ja dla pewności sobie go odlutowałem, żeby zobaczyć i na tym 0,47 mamy 3 V spadku, czyli on jest spalony. Czyli ja już musiałem wiedzieć tutaj, że skoro mostek jest popalony, ten rezystor jest spalony, no to nasz MOSFET też będzie spalony. I teraz tak, jak namierzyć nóżki MOSFETA? Jak nie widzimy oznaczenia, tu oznaczenia nie widać, on jest na radiatorze przykryty blaszką. Najczęściej pierwsza nóżka MOSFETu, licząc od lewej, to jest GDS. Czyli odwracając, to powinno być GDS. No i to się zgadza, bo tak, te nóżki są grube, widzicie, ta gruba nóżka idzie dotąd, ta gruba nóżka, czyli tu płynie prąd, czyli to jest gate. Czyli teraz tak, czerwona sonda multimetru na gate i mierzymy, czy nasz tranzystor nie jest przypadkiem zwarty. No i między gate'em, no tutaj mamy spalone 0,04, niedobrze. Nie powinno tak być. Tutaj też mamy spalone i sam kanał teraz, czyli te dwie grube, mamy 0,03. 0,03. No czyli wiemy, że nasz tranzystor będzie do wymiany. No logiczne, skoro spalił nam się ten rezystor, skoro się spalił, no to płynął tak duży prąd, że pewnie też uszkodził tranzystor. Teraz tak. Stąd mamy układ gasika. Jest dioda w szeregu z kondensatorem i równolegle do tego kondensatora też jest rezystor. W sumie 2 rezystory. Ich, żeby moc była większa, moc zawsze się dodaje. Czy łączymy rezystory równolegle, czy szeregowo, moc zawsze się dodaje. No i wartość rezystancji. To jest układ gasika. On jest znany z CTEK-ów piątek, ja to już wcześniej naprawiałem. Tutaj jest dioda US1M, czyli szybka dioda prostownicza. Tu mamy diody S1M, czyli po prostu zwykłe, wolne diody. No i zmierzmy sobie tą diodę, czy ona nam przeżyła. Mamy pół volta, 0,52, czyli jest dobrze. W kierunku zaporowym, czyli w drugą stronę, nie przewodzi, czyli jest dobrze. I teraz tak, tutaj też jest dioda TVS, to jest dioda gasząca. Ją sobie umyjemy. Wjeżdża mini tabaluga. Tabaluga i teraz wam pokażę, czy to będzie widać oznaczenia tej diody. Tak, DUQ. DUQ. Widzicie? Tak, widzicie. Dioda ST, producent ST. Sprawdźmy sobie, czy w kierunku zaporowym ona nam coś pokaże. 0,04, ale ona nam może się zwierać poprzez zwarty tranzystor. No i w drugą stronę też przewodzi. Także najpierw wiecie co? Ja odlutuję tranzystor i sprawdzimy, czy wtedy będzie dalej zwarcie na diodzie, czy nie. No i zobaczymy, co dalej tutaj robić i działać. Tych na razie diod nie ruszam, ponieważ po wyjęciu tranzystora też sobie zmierzymy. No po prostu, co tutaj jest. Tu jest jakiś, widzę, osad na tranzystorku. No ale dobra, to będzie później. Także tutaj ten filmik to będzie takie troszeczkę jakby szkolenie z naprawy takiej elektroniki impulsowej. Dajcie w ogóle znać, bo ciągle myślę nad szkoleniami, jakie tematy szkoleń byście chcieli, za które byście faktycznie zapłacili pieniądze i może ile byście byli w stanie zapłacić. Myślę też nad płatną społecznością taką, że wiecie, subskrybujecie co miesiąc i sobie tam siedzimy, robimy jakieś, nie wiem, rozwiązujemy problemy, gadamy, czy ktokolwiek byłby w stanie
No, przyłączyć się do czegoś takiego, jeśli chodzi o płatną subskrypcję. Zbieram research, zbieram info z rynku, także dajcie mi znać. Często mi ludzie piszą, że chcieliby właśnie szkoleń jakichś praktycznych z naprawy elektroniki, czy jakichś takich innych rzeczy, więc no, napiszcie w komentarzach, będę wam za to bardzo wdzięczny. Dobra, to teraz robimy chwilę przerwy. Ja odlutuję, po prostu już nie będę przedłużał tego filmu. Odlutuję tranzystor razem z tym całym radiatorem. Wyjmiemy to sobie i będziemy patrzeć dalej, co tutaj się dzieje. Partnerem kanału jest PCBWay. Przypominam wam o akcji Projekty z widzami, gdzie raz w miesiącu możemy skorzystać z usług PCBWay na kwotę $100, łącznie z wysyłką, na druk 3D, usługi CNC czy produkcji PCB. Dodatkowo w tym miesiącu fioletowa solder maska jest bez żadnych dodatkowych opłat oraz druk 3D z materiału TPU jest aż do 80% tańszy. Przy okazji sprawdźcie 8. konkurs na najlepszy projekt z kategorii elektronicznej, mechanicznej i AIoT. Dzięki za oglądanie. No dobra, odlutowane. Tu odlutowałem sobie przy okazji bezpiecznik. To jest bezpiecznik typu TR5. Okrągły 5 mm ma chyba, dlatego TR5 nazywa. T2 ampery, czyli zwłoczny 2-amperowy 250V. No i tak to wygląda nasz tranzystor 60R750P. Tak wygląda nasz tranzystor na tym radiatorze. Ten radiator ma z tyłu taki klipsik, żeby się to klips już nie wysunął. Zmierzmy sobie ten tranzystor w takim razie. Tryb diody. Dobra, i teraz pierwsza nóżka to jest G. Tak, moment. Nie. Tak. Pierwsza nóżka to jest gate. Nie mamy przebicia od gate'a, nie powinno być w ogóle, bo tranzystor MOSFET to jest izolowany tranzystor, czyli gate nie powinien mieć w ogóle jakiegokolwiek połączenia z DS-em, czyli z drenem czy source'em. Source to jest źródło, to jest źródło elektronów, jako że źródło ma ładunek ujemny, one płyną wstecz, czyli źródło jest na masie, a dren to jest tam, gdzie pobieramy energię, czyli mamy zwarty nasz tranzystor. Czyli cofamy się do naszego pomiaru, mostka prostowniczego. Tu wam jeszcze od góry pokażę od oznaczenia F1, Q1, czyli tranzystor FB3. W sumie nie wiem czemu to jest FB3, co to za element. No a tutaj idą ścieżki sobie. To jest akurat masa, to jest ścieżka masy, znam z innych CITEK-ów, ją pamiętam po prostu. No to wróćmy do naszego pomiaru na diodach. Zwarta ta dioda. Ta dioda jedna skrajna jest sprawna, czyli widzicie. I teraz zmierzmy sobie te diody. Często diody jest tak, że padają parami. Na przykład padają dwie diody, czasami pada jedna. O, widzicie? Ta dioda też jest zwarta. Czyli ta i ta dioda. Trzeba zapamiętać, jak one są ułożone. Także też je sobie odlutuję pod skos i sobie je zmierzymy. A jeszcze musimy zmierzyć tą diodę TVS. No, możliwe, że jest zwarta. No, bardzo, bardzo możliwe. Także wszystkie te elementy sobie tak odlutuję pod skos do pomiaru. Pokażę wam, jak się robi takie pomiary, bo często pytacie. No, także dajcie mi chwilę i widzimy się za moment. Ok, mam już pod skos te diody i teraz sobie je zmierzymy, kiedy one nie są w układzie, czy nam coś nie zaburza pomiaru, tak. Ta dioda jest na pewno zwarta, 003. Tak samo ta dioda jest zwarta i również tutaj mam diodę pod skos, widzicie. Ta również dioda jest zwarta. Także te elementy wszystkie wymieniam i będziemy szukali dalej. Przy zwarciach typu jak gate, czyli sterowanie tranzystora jest zbite do kanału, to często ten prąd, napięcie tutaj idzie nam, uszkadza to, co steruje gate'em, więc wypadałoby zmierzyć, dokąd to idzie. Więc przechodzimy w tryb brzęczyka i tu mamy ogólnie układ nasz sterujący. Nie wiem, czy widać numery. 1271A. W sumie dobrze, żeby było całą drobnicę tutaj
widać. W jakiejś ładowarce CITEK gdzieś musiałem tutaj chyba ten rezystor 822 wymieniać. I właśnie to, co nam steruje tym gate'em, to może być któryś z tych drobnych tranzystorów. Tutaj oczywiście akurat nie, bo one idą gdzieś indziej, ale możliwe, że któryś. Tak. Ten tranzystor nam steruje. I co to jest za tranzystor? To jest tranzystor 2F. No, więc sobie zrobimy w trybie diody. Ja nie pamiętam, co to jest ten 2F. To może być jakiś tranzystor NPN, może być PNP. 0,78. Czy on jest tutaj na zwarciu pomiędzy tymi nóżkami? Trzeba by dokładnie się przyjrzeć tym ścieżkom. No, możliwe, że tutaj coś też nie gra. Trzeba by się było przyjrzeć ścieżką, gdzie to idzie. 220 ohmów, to idzie tutaj. Tu jest jakiś też drobnica. Co tu jest? A6. Muszę sobie zobaczyć pod moją lupką taką bardziej, wiecie, do mojego oka. Fajna ta lupka, bo ma oświetlenie. O wiele więcej w niej widać, a jak jest coś spalone, to w UV, w świetle UV czasami widać oznaczenia, których nie widać w białym świetle. Także polecam. Dostałem od Rafała. Dzięki, Rafał. Tak, to jest A6W. A6W to akurat ja pamiętam, że to jest dioda przełączająca, chyba bus 16. Tak, jest 0,6. Tutaj nie ma nic. No także ta akurat dioda jest sprawna. No i co? Tutaj ja wam jeszcze pokażę drobnicę, gdyby ktoś kiedykolwiek szukał. Tu jest 1P, tutaj jest 3F, Y5, A6W to kolejne diody przełączające, A4W, nie wiem, czy nie jest podwójna dioda, no ale to jeszcze do sprawdzenia w takim razie jest ten oto tranzystorek, jego sobie wylutujemy, sprawdzimy, także dajcie mi chwilę, widzimy się za moment. Dobra, mam te diody już zamontowane nowe, pokażę wam. Są przylutowane nowe diody, tutaj też zaraz będziemy sobie wszystko mierzyć. I też ten tranzystorek 2F dałem nowy. Akurat znalazłem taki w swoich zbiorach. Ten w ogóle tutaj na tej podstawce w żadną stronę nic nie pokazuje chyba. Tak, nie pokazuje nic w żadną stronę, także on jest totalnie spalony. Po wylutowaniu, jak się tutaj zmierzy te nóżki, jak to teraz wygląda, mamy tutaj dalej 0036, tylko to jest tranzystor PNP, czyli on musi mieć do czegoś tą nóżkę swoją podciągniętą. No więc po prostu dałem nowy, nie chcę mi się rozkminiać tutaj tego, jak to jest połączone, no ale był spalony. I teraz tak, te diody. Tu mam taką fajną pensetkę od FNIRSI i ona może nam mierzyć, automatycznie nam mierzy, albo można sobie wybrać tryb diody. No i tu niestety mamy zwarcie 5 ohmów. Kolejna dioda również jest zwarta, tam coś 5 ohmów. I kolejna dioda jest też zwarta. Znalazłem też tranzystor 60R580P, czyli troszeczkę lepsze parametry niż tamten poprzedni. Tu w trybie diody on nam pokazuje, automatycznie robi pomiar. Widzicie, nam pokazuje tutaj, w którą stronę jest ta dioda, na przykład tutaj. Jak zrobimy pomiar, jak ja odwrócę, to nam pokaże tą diodę w drugą stronę. Ten symbol nam się z diody zmienia. Też mogę wam pokazać w sumie, jak robimy pomiar tranzystora multimetrem. Pierwszy to jest gate, pamiętamy, nie? A tu mamy DS, czyli teraz tak. Mierząc tranzystor wstecznie, source, czyli nasza masa, czerwony na masę, i wstecz mamy diodę pasożytniczą, pół volta, tak ma być. W tą stronę mierzymy nasz kanał. Kanał jest jaki? Zamknięty, nie ma przejścia, jest OL, tak ma być. I teraz, jeśli ja dam w ten sposób, zrobię pomiar bramki, ja ją naładowałem miernikiem, czyli pomiędzy masa daje tak jakby no czarna sonda i teraz gate został naładowany miernikiem
I teraz patrzcie, kanał, no coś tam się nam niby otworzył ten kanał. Widzicie, mamy te 0,11, czyli tranzystor jakoś działa. Jeśli ja teraz zewrę, nawet miernikiem, zewrzemy sobie wszystkie trzy, czyli wyładujemy naszą bramkę. Widzicie? Teraz jeśli wyładuję naszą bramkę do masy, można zmierzyć, czy coś się dzieje na kanale. Na kanale jest dalej OL. I w drugą stronę jest nasza dioda pasożytnicza. Czyli tak działa prawidłowo tranzystor MOSFET. Poza układem jesteśmy w stanie tylko to zrobić, bo w układzie najczęściej jest jakiś rezystor, który nam od razu będzie rozładowywał bramkę. I też sobie zapodamy ten tranzystor tutaj w tester. No widzicie, NMOS sprawny. Co do testerów jeszcze może. Ten tester jakiś czas temu tam pokazałem, testowałem, bardzo mi się podobał, bo był pomiar diody Zenera. Natomiast ja go nie polecam jako tester, nie kupujcie go, on się do niczego innego oprócz pomiarów diod Zenera praktycznie nie nadaje. Ta podstawka jest fajna, ułatwia pomiary, ale ja temu testerowi nie ufam. On pokazuje często różne dziwne wartości, nie? Tu akurat pokazuje, że nie zna tej naszego elementu. Tu wkładając do podstawki trzeba patrzeć numery. Raz, dwa, trzy na górze, a w dolnym rzędzie jest katoda, anoda do pomiaru diod Zenera. Także jak się tu na dół wsadzi, to nie zmierzy elementu. Ale ogólnie algorytm tego, coś jest nie halo z tym. No tu akurat pokazuje, że niby jest fajny, ale ten tester mi się nie podoba. Fajny jest, bo jest zasilany bateryjnie, ale bardzo software jest źle zrobiony, nie polecam. Natomiast tę presetkę super polecam. Ja już ją kiedyś pokazywałem. Tu można ustawić sobie, co chcemy mierzyć. Auto, rezystancja, pojemność, dławiki, cewki, diody. Jak wciśniemy, możemy robić to 0,3 V, czyli żeby w układzie nie przebijać żadnych złącz PE, bo 0,6 V, 0,5 V już nam diody przewodzą. Przy 0,3 często jest tak, że możemy coś sobie zmierzyć w układzie i to jest mostek. Mamy 1 kg pomiaru, mamy 10 kg i 100 Hz, czyli bardzo fajny temat do pomiaru kondensatorów. Mega jest tam. Penseta jest super, polecam. No, także tak. Wracamy do naszego tematu głównego. Zrobimy sobie pomiary teraz. Jak po wymianie tych elementów. Tu widzicie, jest nowa dioda BT. Zaporowo 1,5, czyli bardzo dużo. Tak ma być. I w kierunku przewodzenia 0,6, czyli bardzo ładnie. Teraz te nasze diody tutaj sobie zmierzymy. 0,53, 0,57, 0,57, 0,57. Czyli też jest ładnie, spoko. Plus, czyli czerwona sonda na minus, czyli na masę tutaj. I na plusa, czyli pomiar wsteczny. Widzicie, mamy 1 V, czyli nie ma zwarcia już na głównej linii naszej. Nie ma zwarcia na naszej głównej linii, jest bardzo dobrze. To teraz pozostało mi wlutować tranzystor oraz nasz rezystor wymienić na sprawny, bo też jeszcze jest niesprawny. I wtedy możemy sobie zobaczyć, jak będą pomiary w układzie. Co jeszcze? Warto zawsze sobie tranzoptor zmierzyć, czy on nie był zwarty. Mamy 001 na tranzoptorze. 001 na tranzoptorze. Bardzo możliwe, że jeszcze nam zwarło w takim razie kanał tranzoptoru lub coś jeszcze innego jest na płycie zwarte. Tego nie wiemy. No ale się dowiemy. Czyli teraz muszę wylutować jeszcze nasz tranzoptor. W sumie przy takich tematach CITEK-owych zwłaszcza, pierwsze co to powinniśmy namierzyć sobie stabilizator napięcia. Tu mamy stabilizator chyba 5 albo 3 V i zasilić mikrokontroler, żeby zobaczyć, czy w ogóle się opłaca naprawiać, bo kiedyś naprawiałem CITEK-a 25, naprawiłem, ale mikrokontroler był spalony, także tak to bywa niestety. No ale tak, no to sobie jeszcze tutaj możemy zmierzyć. Kondensator po lewej stronie ma masę, czyli to jest nasza masa, już Wam pokazuję, to jest nasza masa. I teraz, który to jest masa? Może pierwszy? Tak. Pierwszy to masa, czyli w takim razie ten to jest zasilanie.
no to sobie podłączymy zasilacz laboratoryjny i sprawdzimy, czy to działa. Dobra, słuchajcie, mam tutaj zasilacz. Nie wiem, czy tu widać. Chyba powinno być widać. 5 V. Czy jest jakiś fokus rozjechany, czy mi się wydaje? No, chyba nie. 5 V. Załączamy i nasz CITek świeci. Czy tu się wybiera jakieś tryby? Troszeczkę więcej prądu damy. Nie znam obsługi tego CITeka. On ma jakieś napisane check, charge, care, czyli podtrzymanie, ładowanie i sprawdzenie. Nie wiem, czy on nie musi być podłączony do akumulatora, no ale świeci się dioda na zielono, także powiem wam, nie wiem, jak się go obsługuje, coś się dzieje, zaryzykujemy, spróbujemy go po prostu naprawić. Zwarcia nie ma, prawie prądu nie pobiera, także no trudno, naprawiamy w ciemno. Dobra, jest nasz tranzoptor wylutowany. Teraz tak, jak sprawdzamy tranzoptory? Zapodajemy tam, gdzie jest ta nóżka czerwona, to jest nasza dioda świecąca. Ona powinna mieć około 1 V spadku, czyli czerwony na tą nóżkę. Czyli nasza dioda raczej świeci. I teraz przenosimy się wzdłużnie, czyli tam, gdzie była czerwona, to po prostu na drugą stronę. Czerwona dioda. Nie ma przejścia. I teraz jakby w drugą stronę naszą wtórną. Tutaj jest po prostu, tu jest tranzystor. On powinien teoretycznie. Dobra, mamy OL. Dobra, ja wyjmę sobie mój tester Opto, gdzieś tu go miałem. Możliwe, a dobra, wiecie co sobie sprawdzimy? Wygląda, albo jest dobry, albo jest spalony, 50-50, zwarty nie jest, ale tu było zwarcie, więc sobie zmierzmy, czy mamy dalej zwarcie na tych nóżkach. Tu był nasz tranzoptor, na tych nóżkach było zwarcie. No i powiem wam, zwarcie jest, nie powinno być. Zaczynam podejrzewać, czy nam ten scalak nie poszedł, bo zobaczcie, po ścieżkach to idzie, gdzie nam idzie ta ścieżka. Ta ścieżka z tą ma zwarcie, nie? To jest tranzystor PNP. On jest bardzo możliwe, że jest sterowany jakoś bezpośrednio z tego naszego oto układu. O. Widzicie, mamy dużo zwarć na układzie. Ja ten układ wylutuję. Tu mamy 30 ohmów pomiędzy. Ja go wylutuję i zobaczymy, czy nam zniknie zwarcie, bo skoro aż tak nam uwaliło ten tranzystor, że nam tutaj 300-400 V poszło na gate, możliwe, że on nam nie wytrzymał. Skoro ten tranzystor był spalony totalnie doszczętnie, no to może tak być, że tu jest dość rozległe uszkodzenie. Chociaż często w CTK akurat ten układ przeżywa. No dobra, 1271A. Ja go odlutuję i zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, kiedyś zrobiłem taki tranzoptor tester z takimi igłami. Wam to pokażę pod mikroskopem. Widzicie takie igły? Jak ja je przytykam, one się wsuwają. Widzicie, na sprężynach one są, dość mocno trzymają. Teraz tak, pierwsza igła od góry to jest czerwona, no czyli wystarczy, że ja po prostu nałożę to na ten nasz tranzoptor, nacisnę i mam tutaj zrobiony po prostu układ do badania różnych tranzoptorów, w zależności jak wsadzę sobie te igły pomiarowe. Tu jest do 817, czyli taki ma 4 nóżki, tu mam do serii 111, która ma 3 nóżki i można tranzystor po tamtej stronie ręcznie
powtórnej, a po pierwotnej mam optotester test. Jak naciskam, to mam tutaj po prostu naciśnięcie i zadziałanie drugiej strony transoptoru. Także ja to sobie zasilę. To sam zrobiłem taki optotester, tak jak widać, zresztą mamy zasilanie, czerwona dioda. I przykładam do naszego oto najpiękniejszego na świecie tylko wszystkie nóżki muszą siedzieć ładnie. Oj, 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 oj. Nie mogę dobrze przyłożyć oczywiście. Czekajcie, wyczyszczę go. Dobra, przyłożyłem, umyłem, wszystko tego, klikam test. Widzicie? Świecą się diody, czy nasz transoptor działa. To ja go wlutuję, żeby go nie zgubić. A, jeszcze przed wlutowaniem zobaczymy sobie pomiary. I wydaje mi się, że już nasza zagadka Poliszynela została rozwiązana. Tak, zobaczcie. Tutaj mierzę, było zwarcie, nie ma zwarcia. I na nóżkach naszego oto tranzystora mamy 0,7, a w drugą stronę nie ma nic, czyli bardzo dobrze, tak jak powinno być. No, czyli tak jak mówiłem, jak nam się spali tranzystor, czasami nam się spali tylko kanał, jest dobrze. Jak nam się gate spali, to z gate'a właśnie tutaj, bo tu mamy uzupełnienie transformatora, nie? No i tutaj mamy załóżmy te 400 V. No i te 400 V gate'em idzie nam właśnie przez nasz tranzystor, spaliło i poszło nam do naszego układu scalonego. No także co, ja wymienię ten układ scalony i tranzystor wlutujemy sobie, transoptor wlutujemy sobie na miejsce. Ja też już od razu wlutuję tranzystor, wlutuję ten rezystor i wracamy już na tą część gotową. I również wypadałoby w takim razie, skoro było tak mocne zwarcie, coś musiało spowodować to zwarcie. Bardzo możliwe, że strona wtórna i tutaj mamy diodę podwójną na tym, jak to powiedzieć, na radiatorze. I wypadałoby też tą diodę w takim razie w dwie strony zmierzyć. Tu się naładują kondensatory, wygląda całkiem nieźle. A w drugą stronę, jak sobie zmierzymy tą diodę, mamy 0,1 V. Teraz te diody to są diody Schottkiego. One powinny mieć bardziej 0,15 czy 0,1, 0,12, 0,14, powiem wam. Zobaczymy, co powie moja pensetka mądra. Moja mądra pensetka. Ona mówi, że jest 6 ohmów. Tylko czy on nam mierzy w takim razie uzwojenie transformatora? Kurczę, czy tu powinno być... Już wam powiem, nie pamiętam. No, później sobie to zdejmiemy dla pomiaru. Tą diodę łatwiej wylutować niż ten. Także widzimy się za moment, bo znowu nam się film przedłuża, ale mam nadzieję, że fajne mięso takie dla elektroników, jak takie rzeczy mierzyć, naprawiać, diagnozować. Całkiem ciekawy, trudny przypadek. Jeszcze takiego nie miałem. Oj, chyba nie nagrywałem pod mikroskopem. Musicie mi wybaczyć. No i dobra, niby ta dioda jest sprawna, ale ja to trochę nie ufam. Temu testerowi zwłaszcza, bo zobaczcie, jak sobie wsadzę to w mój tester, on mi pokazuje, że między pierwszym a trzecim, czyli że pomiędzy anodami tych dwóch diod jest 7 kOhmów. To powinny być dwie niezależne diody. Zobaczcie, tu mam też ze uszkodzonego CITEKa. Tylko nie wiem, czy to była sprawna, czy niesprawna. Ta dioda podwójna. Tutaj mamy 1 megaohma pomiędzy. A pokażę wam diody, które niedawno zakupiłem właśnie z myślą o CITEKach. Może jestem przewrażliwiony. No i tu mamy tylko diody, tak? Nie mamy, nie wiem, tam 7-10 kOhmów. Teraz tak, co tu mamy? MBRF 2060 CT, a tutaj pozyskane 20L60 i SMB 2060 VFCT. Kurczę, no.
Ile tu mają spadku te diody? 0,29, 0,29. Te mają 0,16. 0,12. A zobaczmy sobie w kiloohmach. W kierunku przewodzenia 128 kg, 128 kg, a wstecznie rośnie. A tutaj 1 kg, 1,3, wstecznie nie wiadomo. 0,6 kg, 0,6 kg. Jeszcze sobie wezmę jakieś diody do porównania. Nie wiem, czy one są sprawne, czy są uszkodzone, ale wyglądają jak sprawne. Dobra, słuchajcie, na razie bez radiatora na próbę wlutuję tą diodę, która była. No i zobaczymy, czy to odpali, czy to nie odpali. Będziemy się martwić później. A co tam? Działamy, szkoda czasu. No dobra, teraz zestaw. W szeregu do 230, czyli w szeregu z naszym bezpiecznikiem. Tu mam taki zestaw z żarówką. Jeśli będzie zwarcie, to tutaj zacznie się świecić żarówa, pobierać prąd, żeby tu nam nie wystrzeliło. Tu mamy watomierz, widzimy ile watów pobiera. No i oczywiście wtyczka z takim oto, no żebym wiedział, że trzeba uważać. Do teraz oczywiście jeszcze tak, okulary ochronne, no i będzie light or fire. 3, 2, 1. Coś ruszyło. Jeszcze się nic nie pali, świeci się zielona dioda i CITEK jęczy, piszczy, stęka, czyli chce pracować. Dobrze. W takim razie cofam na naszą diodę radiator i widzimy się na testach za chwilę. Dobra, słuchajcie, ogarnąłem w ogóle teraz w obudowie. Tu nie ma żadnego przycisku. Przycisk jest w środku, a tu nie ma, więc to jest automat. No, więc 13.55.3.8, więc pytanie, czy ja nie przestawiłem jakiegoś trybu, jeśli to był CITEK 5, MXS 5 ustawiony, wiecie, w tryb normal. No, zobaczymy. Prąd do akumulatora podłączone są moje te CITEKowe końcóweczki. No więc najpierw 3, 2, 1, oczywiście moment, okulary ochronne. Jakby coś miało nam wystrzelić, nigdy nie wiadomo, z elektroniką bywa różnie. Kiedyś prawie straciłem oczy, bo wsadziłem głowę do maszyny, podłączałem ją i wystrzeliły mi szklane bezpieczniki po twarzy. Także no, taka anegdotka. Od tego czasu się nauczyłem. Dobra, 3, 2, 1. Podłączamy. Nasz CITEK się świeci. I teraz podłączymy sobie akumulator. 12,79 i ładuję. Jest check, charge. Zobaczymy. 3 amperki. O, słyszę syczy. 14,55 miało być. No, zobaczymy. Ogólnie uważam, że naprawiony. Także nowa konstrukcja CITEKa, znaczy nowa, dla mnie nowa, po raz pierwszy. Ja go sobie potestuję, czy on te napięcia tutaj trzyma, czy przypadkiem nie pozmieniałem jakichś trybów, wiecie, ukrytych, których użytkownik miał nie zmieniać. Tam, gdzie tu normalnie jest przycisk w CITEKach, była blaszka taka, no po prostu taka ciekawostka. No dobra, on niech sobie tutaj działa. A, jeszcze możemy pójść pod mikroskop, nagrać wszystkie elementy, no, że przy naprawach, gdyby ktoś z Was albo ja później w przyszłości miał jakiś problem, no to będziemy wiedzieli, jak to tam jest zbudowane. Dobra, słuchajcie, ja go przetestuję później. Teraz nie mamy na to czasu, zobaczymy pod mikroskopem sobie jeszcze elementy i będziemy się żegnać. Dobra, to jeszcze może Wam pokażę pomiary. Pomiary na sprawnym, na tranzoptorze, po tej stronie OL, a w tą stronę 0,7, czyli właśnie tak powinien się mierzyć ładnie tranzoptorek. Ten nasz malutki tom nic, tom 1,2, a tutaj mamy
2 coś. W tą 0,7. 1,2. 1,12, dobrze. Na tej diodzie, zobaczcie, ta dioda, jak jest wlutowany R470, on się nam zamyka dookoła, więc to jest przypadek szczególny, to już kiedyś rozkminialiśmy, zobaczcie, jest 0,03 na tej diodzie, ale to jest to, bo my mierzymy tak naprawdę ten rezystor. Widzicie? 0,03. Jakbym wlutał rezystor, to wtedy nam się pokazuje dioda. Dobra, gate. Gate 1,5 V do source'a 1,1, tak ma być. Na kanale naszym, pomiędzy kanałem tutaj ma nie być go, a w drugą stronę ma być dioda pasożytnicza i tak właśnie jest dobrze. I teraz tak, jak dam czerwoną na masę i czarną na plusa, czyli wstecznie mierzymy, wiecie, nasze przejście, 0,5 V, tak ma być. Także bardzo ładnie, elegancko. Teraz tak, drobnica. Czy ja powinienem rozjaśnić? Chyba tak. Jest na maksa światełko i wszystkie nazwy, bo w niektórych CITEC-ach są numery zamazane. Także mam nadzieję, że to wszystko bardzo dobrze widać. W niektórych CITEC-ach też ten 822 musiałem wymieniać i nie wiem, czy niektóryś z tych tranzystorów. No ale teraz paski. Pasek na górze. Na plusie zawsze są 2 paski na górze, a na masie są zawsze bez paska. Tak jak w mostku Gretza. Tu widzimy cała drobnica. No to teraz drobnica po drugiej stronie. Czy wszystko jest ładnie widoczne? Wydaje mi się, że tak. A4W. A4W. Oj, tu trzeba będzie obniżyć. Może umyć. Tutaj jest 3F. A7W. Tu jest chyba A4W. Tutaj bym musiał umyć. To zaraz ogarniemy. IRP-ki, A6W, numery rezystorów 01D, 01D, 01A, 1FW same, 01D to są chyba 10 kg, z tego co pamiętam 01B to jest chyba 1 kg, setka, czyli 10,00, czyli 10 ohmów, 392, 01D również 422, 01D, 01C, A6W, 01C, tu jest LM224, tak widzicie? LM224 i tam jakaś końcówka DG chyba. Wszystkie rezystory mam nadzieję, że tutaj widać. Atmega. Tu jest A88PA. Rezystory. Zero 1B. 01C. 01D. I nasz 1750G, 1750 chyba. No po prostu to jest A117 5V na stałe, nie? I jeszcze tutaj ten jeden ważny element. Jeden FW. 1FW.
No mam nadzieję, że tutaj wszystkie numery będzie widać. Jeszcze cofniemy się bardziej na większą skalę, żeby było widać może ścieżki, co jest z czym połączone. Śmieszny temat z tym przełącznikiem, przyciskiem. Mówię właśnie, dlaczego nie ma grzybka, bo zwykle tu jest grzybek jeszcze Jeszcze jest zwykle grzybek na... No wiecie nasz. Tu są dwa rezystory 3.3 ohma. One się czasami w cytekach, piątkach, chyba czarnych albo czerwonych paliły. No tu jeszcze idziemy na tą stronę. Ta dioda BT, tu już Wam powiem, co to jest za oznaczenie. BT to jest dioda DOQ, to jest SMAJ 18A. No dobra. Słuchajcie, czekam na Wasze komentarze o kursach, nie kursach. Zapraszam Was na grupę na Facebooka Rzeźbiarnia. Napiszcie, co tam się nauczyliście, co było ciekawego w tym filmie dzisiaj, co było, nie wiem, do poprawy. No i co? Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć. Może śmieszny plus ostro z kratami działa jemu, cześć jemu chwała, żadnej usterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi. Bierze lutownicę i ostro lutuje, będzie się działo, ja wam to gwarantuję.